Pierwsza rzecz, o której chciałbym z Tobą porozmawiać, to No. narracja. Słowo, które chyba zostało odmienione przez wszystkie te przypadki po raz pierwszy, kiedy Olga Tokarczuk wystąpiła w Sztokholmie z czułym narratorem, który też był niewątpliwie ogromną inspiracją dla nas przy tworzeniu Klimaksu. I powodem, dla którego zapragnęliśmy zaprosić Cię do udziału w tej wystawie i dla którego też chyba przyjęłaś to zaproszenie. To, z czym mieliśmy największy problem, mierząc się z tematem relacji człowieka i przyrody, to właśnie język i sposób opowiadania o tym. Język, który jakby okazał się niewystarczający z tej pozycji historycznej, humanistycznej, ale z drugiej strony jakby przeciwstawienie tego języka naukom ścisłym jakby popadało w drugą skrajność. Jak ważna jest narracja dzisiaj w opowiadaniu o świecie ludzi i roślin? Wszystko robimy naprawdę bardzo mocno po coś, zauważ. I tak samo bardzo mocno wykorzystujemy bez przerwy przyrodę. Jest ona przedmiotem, nie podmiotem, wyłącznie. I bardzo trudno jest wrócić do poziomu pierwotnego zdziwienia, wielkiego, ważnego zdziwienia, do którego skądinąd jesteśmy zdolni zdziwić się tą relacyjnością, zdziwić się, jak nic nie znaczymy. W sensie takim nie umniejszenia, że jesteśmy śmieciem, to co też często teraz się słyszy, tylko że jesteśmy całością, a całość jest nami. Osiedliśmy w takiej mieliźnie jakby poznania rzeczywistości, że mamy ten obraz świata, przyrody ułożony taki właśnie w XIX wieku i nie idziemy w ogóle nic do przodu. Nie chodzi tu o nowe odkrycia naukowe, tylko chodzi o nowe odkrycia myśli, jakby takiego, wiesz, eksplorowania tego, co zostało tak zupełnie porzucone. Jakby funkcjonujemy cały czas w takim kapitalistycznym, mechanistycznym jakby obrazie przyrody, że tam pewne są cykle, a my tam jesteśmy elementem, z którego korzystamy i to wszystko. To jest strasznie słabe. Ja myślę, że tutaj ważnym jest to, żeby uznać tę wspaniałą inność tej przyrody, inność czasów, inność właśnie jakby reakcji, inność w jakimś sensie priorytetów, tak można powiedzieć. Inność, że to wystarczy, absolutnie wystarczy, żeby to szanować, żeby po prostu uznawać w całości. Ale mam wrażenie, że jest jakaś przewrotność w historii, też tej XIX-wiecznej, która doprowadziła do tego, że historia ludzi i roślin zaczęła się jakoś niebezpiecznie zbliżać, splatać, Tak. wikłać w taki sposób, że jakby trudno było dociec, co stało u podstaw tego, co się wydarzyło. Mam na myśli działania ludzi zmuszające rośliny do przesiedleń. Na wystawie pokazujemy skrzynię Warda. Obiekt, który tak naprawdę w XIX wieku, powiedzmy w obszarze kultury brytyjskiej, stał się jakimś wysublimowanym sposobem eksponowania rzadkich, pięknych roślin pochodzących najczęściej z Ameryki Południowej, bardzo drogich, świadczących o wysokim statusie społecznym. Tymczasem powstała z zupełnie innych powodów do przemieszczania roślin z jednego miejsca na drugie, pokonując wyzwania i problemy dotychczasowych czy ówczesnych botaników, nie potrafiących przywozić żywych roślin na pokładzie statków. Dużo mówimy na przykład, a może za mało mówimy o na przykład przymusowych przesiedleniach łemków, bojków z południa na północ, akcje w Wisła, ziemie odzyskane, czy nawet
migrację Polaków z wsi galicyjskiej do Ameryki Południowej. To wszystko jest rodzajem jakiegoś przemocowego przeniesienia z jednego miejsca, które znamy od pokoleń, w którym żyjemy, z którym czujemy się w jakiś sposób połączeni. I są to zupełnie inne czasy niż dzisiaj, w których czujemy się obywatelami świata, bo oferuje nam tyle zabezpieczeń, tyle dogodności, że gdziekolwiek jesteśmy, możemy poczuć się bezpiecznie, jak u siebie. No. Ale te 150 lat temu, które wcale nie były tak dawno temu, to wyglądało zupełnie inaczej. I ta wspólna, tragiczna historia masowych, wymuszonych przesiedleń jest jakąś naszą wspólną historią. I co nam może dać pamiętanie o tej wspólnej historii? Czy to jest ważne, czy może to jest jedynie epizod? Czy to zjawisko po prostu przesiedlenia wspólne, intergatunkowe, bo ono nie dotyczy przecież tylko ludzi, nie tylko roślin, zwierząt. Wspólne, nasze. Tak, ja wiesz co, ja myślę, że tak, że pewnie można z tego, pewnie będzie można z tego wyciągnąć wiele. Dowodem jest ta wystawa, na przykład, która jakby pokazuje tę jedność, wspólną historię. Ale po pierwsze, żeby to zrozumieć, trzeba te rośliny zauważać. Mówię tu akurat wyłącznie o roślinach, że to jest coś bardzo trudnego dla roślin, być przeniesionym z miejsca na miejsce i często też posadzonym obok kogoś, kogo by się nigdy w życiu nie spotkało. Więc relacyjność roślina i druga roślina jest bardzo ważna, dlatego że jest w większości ustanowiona na całe życie. To, co się dzieje teraz w świecie przyrody, to tak zwane gatunki inwazyjne, obce, to są właśnie przesiedleńcy, którzy tu mają się doskonale, którzy tak się rozmnażają intensywnie, tak zasiedlają nowe tereny, że w jakimś sensie, wiesz, to jest bardzo mocno nienaukowe to, co powiem, bardzo mocno nieekologiczne to, co powiem, ale mnie to bawi, mnie to cieszy. Że, wiesz, że jakby mamy za swoje w jakimś sensie. Taką formą też przemocy, wyeksponowanej zresztą, są wszelkie ogrody botaniczne. To jest, tak jak i zoo jest więzieniem, ogród botaniczny jest też więzieniem roślin. I co jest ciekawe, one często uciekają z tych ogrodów botanicznych po prostu, bo mają nasiona lotne, bo są owady, bo są ptaki. Są ludzie. Są ludzie, tak, i ich buty, ich kieszenie. Natomiast, wiesz, organizowane są akcje po prostu pielenia poza ogrodzeniem wszystkiego tego, co ucieka. Jest to porażające i nawet nazywa się ich uciekinierzy z ogrodu botanicznego. Popatrz. Wtedy, kiedy są dostosowane, kiedy mają wolność, kiedy już jakby rozpoznają przestrzeń, pory roku, wszystko, ten cały nowy, wielki świat, no i zaczynają żyć na własnych warunkach, to nie wolno. To jest dokładnie narracja, jaka toczy się wokół migrantów, uchodźców. No właśnie tak, obcy. Trzymania ich w jakichś granicach, trzymania ich w jakimś potrzasku, kontrolowania, sprawdzania, pilnowania, temperowania. Oczywiście i tego lęku ludzi, którzy uważają na przykład, że emigranci zabierają nam coś, gdyby to miało być nasze. A te rośliny inwazyjne zabierają rodzime nasze. gatunki. Mówi się rodzime gatunki. Przez nie giną rodzime gatunki. Czyli tak naprawdę nasza relacja, nasz stosunek do roślin to zwierciadło naszej relacji z ludźmi, z samymi nami. Myślę, że często tak jest, chociaż wiesz, myślę, że czasem zdarza się coś takiego, że człowiek po prostu potrzebuje chociaż troszkę więcej czegoś zrozumieć. I to bardzo mocno im pomaga, by zauważyć to. Jeszcze chyba długo musimy poczekać, ale widać, że to się zmienia i to jest wspaniałe. To się zmienia. Jeżeli my usłyszymy, dlaczego warto patrzeć pod nogi,
nie żeby się nie potknąć, ale żeby naprawdę zauważyć, co tam jest i dlaczego warto się schylić i popatrzeć na to. Jeżeli dowiemy się tych wszystkich ciekawych rzeczy, niesamowitych, Tak. o roślinach, o zwierzętach, mrówkach, o czymkolwiek, to nasza relacja poprzez tę narrację Tak. będzie się Tak, zmieniać. tak. Może to jest, znaczy to na pewno jest sens tworzenia kolejnych narracji Na twojej pewno. do wystawy. Kasi, Marianki, Tak. Wąsowskich w postaci fotografii. Biodiversitatisu, Fundacji Biodiversitatis o swojej pracy, Tak. czy ta nasza muzealna narracja, którą stworzyliśmy o wspólnej historii, o wspólnym doświadczeniu, które jakby ma na celu jakby zjednoczyć nas, Tak. polubić się. Ale wiesz, jednocześnie tak wczoraj przyglądając się temu też zauważyłam, że ta wystawa daje też jakąś specyficzną, wiesz, może dać ludziom ulgę. Ulgę, takie odpuszczenie, że nie jest się na tym świeczniku. Wiesz, to jest bardzo uwalniające. Tę taką presję jakąś świata, sztuczną oczywiście, albo którą sami żeśmy sobie bardzo mocno wykreowali. Więc okazuje się, że jesteśmy razem. I ty wcale, bo twoja historia jest moją historią. Liściu, łodygo, ptaku,